Hej kochani, korzystając z tego, że jest wieczór, a nawet już bym powiedziała późny wieczór, postanowiłam, że skorzystam z tej wolnej chwili, kiedy mam czas dla siebie i opowiem Wam troszeczkę o tym projekcie Dzierganie bez instrukcji i zrobię taki mały wstęp, co będziemy potrzebować i na czym będzie to polegało. Pomysł generalnie zrodził się już dawno temu, po prostu taki tytuł. I myślałam długo nad tym, nad tym właśnie, jak ugryźć ten temat i jak zrobić to najprościej i tak, żeby każdemu z Was dziergało się bez instrukcji przyjemnie i bez jakichś większych komplikacji, opowiadania i Bóg wie co jeszcze. Tak więc myślałam nad projektem i jak w ogóle to tak rozplanować sobie, żeby to nie był taki jeden filmik i już koniec, nie ma serii, tylko żeby to była seria filmików, na których będziecie mogli tutaj Wy się wykazać i tworzyć swoje indywidualne, takie właśnie bez instrukcji, bez żadnego schematu, bez żadnego opisu, po prostu swoje fajne udziergi, ale żeby te udziergi były szybkie, żeby były przyjemne i żebyście mogli Wy się wykazywać swoją kreatywnością też. No i na początek pomyślałam sobie właśnie o takim udziergu, który będzie teraz dobry, czyli mamy lato, to przydałoby się coś na lato. Już sobie położę telefon i Wam pokażę, co ja sobie tutaj pomyślałam. Tak więc myślałam sobie, że na pewno już u mnie widzieliście, jak dziergałam te crop topy i powstało ich trochę. Jeszcze niektóre właśnie czekają na te ostatnie szlify z jeansem. A ten, który robiłam z jeansem, z regulacją na guziki, właśnie pomyślałam sobie, że możemy zrobić taki właśnie crop top. Słuchajcie, co Wy na to? Dajcie znać w komentarzach oczywiście, żebyśmy sobie wydziergali właśnie w pierwszej serii filmików Dzierganie bez instrukcji, taki właśnie crop top. Na czym będzie to polegać? Nie będziemy się kierować żadną instrukcją, żadnymi schematami, żadnymi opisami. Nie będziemy też robić żadnych próbek. Będziecie mogli za to wybrać sobie przędzę taką, jaką chcecie i na bieżąco dostosowywać do swojego obwodu, bo tutaj będziemy się kierować obwodem i do swoich rozmiarów i dostosowywać po prostu tak, żeby to było no i jak najlepiej dla Was dopasowane. Tyle. Na początek powiem Wam, co będziemy potrzebować. Będziemy potrzebować motka. Jakiej długości? Tego nie jestem w stanie określić, ponieważ każda z nas ma różny rozmiar. Niektóre z Was mają większy biust, niektóre mają mniejszy, niektóre w obwodzie tutaj będą miały obwód mniejszy, a niektóre większy. Tak więc nie jestem w stanie, mogę Wam dać takie mniej więcej wahadełka, w zależności jakiej przędzy też użyjecie. Ta długość tego motka, tej przędzy będzie zróżnicowana bardzo. Tak więc tutaj musicie się Wy już kierować swoją intuicją i tym, co spostrzegacie na bieżąco w trakcie robienia tego crop topu. Mogę dodać od siebie, że ja na taki crop top zużyłam niecałe 500 metrów. No, myślę, że tak. To był motek od Ani z AZT, motki ombre. I ja tutaj robiłam go chyba szydełkiem, żeby Wam nie skłamać, teraz już nie pamiętam, bym musiała zajrzeć do notatek, ale robiłam go szydełkiem, z tego co tak pamiętam, to chyba robiłam szydełkiem 3 mm, tak, 3 mm, no i wyszedł mi właśnie taki crop top, ja sobie później dodałam te ostatnie szlify właśnie jeansowe, my sobie zrobimy sznureczki, bo one też się świetnie sprawdzą. Tak więc przygotujcie sobie motki, przędzę taką, jaką potrzebujecie, jaką chcecie i szydełko dobrane oczywiście do danego motka, do danej przędzy.
Przygotujcie sobie później na następne etapy, ale to już nie teraz, tylko na następne etapy, czyli od etapu drugiego będziemy potrzebować znaczniki, co najmniej takie 4, myślę. Może ich nawet nie użyjemy wszystkich, ale na pewno te 4 to będzie tak, że nie zabraknie Wam ich po prostu. No i powiem Wam taką ciekawostkę. Ja sobie zawsze robię notatki, tak więc też na pewno przyda się Wam zeszyt bądź jakiś notatnik, no i oczywiście coś do pisania. Dlaczego? Dlatego, że ja Wam powiem taki mój sposób. Ja sobie zapisuję nie rząd po rzędzie, co przerabiam, jak przerabiam, no chyba że robię projekt i tworzę do niego wzór, to wtedy tak, ale jeżeli robię coś bez instrukcji, typowo takiego na szybko, małego, co chcę po prostu sobie stworzyć już na teraz, to ja sobie zapisuję takie podstawowe informacje, czyli tutaj podam na przykładzie tego crop topu, bo jego będziemy dziergać. Ja sobie zapisuję, jaką przędzę używam, szydełko, no i oczywiście ile robię na początku tych oczek. Nie wdaję się w jakieś typowe szczegóły, jak robię sobie na przykład takie wstawki. Ja ich po prostu nie spisuję, bo ja to robię z głowy, na bieżąco, bez żadnej instrukcji. Wtedy też właśnie jak coś sobie już tworzę, to nie wchodzę w ogóle w żadne social media i nie przeglądam żadnych wzorów i tak dalej. Ja to sobie po prostu robię tak, jak mi szydełko i ręka pracuje. Tak, ja sobie po prostu w głowie, co mi zaświta, to sobie próbuję. No i oczywiście metodą prób i błędów. Czasami pruję sporo, aż finalnie po prostu uzyskam to, co mi pasuje i mi się podoba. I tak właśnie będziemy dziergać właśnie w tym temacie. Dzierganie bez instrukcji. Tak więc przygotujcie sobie te narzędzia, a ja będę powoli już jutro tworzyć pierwszy filmik. Powiedzcie mi, co Wy na to? Czy Wam się podoba pomysł właśnie wydziergania takiego crop topu? A powiem Wam jeszcze, że z tego crop topu zrobimy coś jeszcze, jeżeli będziecie mieli ochotę, bo to jest bardzo fajne wyjście do zrobienia kreacji całej, nie tylko góry. Trzymajcie się, więc do jutra.